Witamy Państwa. Po raz kolejny 15:35. Za 2:01 sekundy właśnie minęła. Bardzo się cieszę, że nadal jesteście Państwo z nami. To jest niesamowite, że w sobotę o popołudniowej godzinie odważyliście się Państwo kliknąć na profil Nordisk Triget na Facebooku, na YouTube, nawet udostępnić informację o tym, że jesteśmy patronem medialnym 5. Śląskich Dni Medycyny Stanów Nagłych i możecie Państwo między innymi dzięki temu i również za pośrednictwem Luka Artist Studio i Łukasza Wierzby, który realizuje dzisiejsze audycje, obejrzeć i posłuchać wywiady z zaproszonymi gośćmi, partnerami, sponsorami tego wydarzenia. Bo jak już dzisiaj mówiliśmy, bez kooperacji, bez współpracy wielu osób nie da się osiągnąć takich celów, które są dla nas strategicznie ważne, no ale też biznesowe. Ludzie wspierają się nawzajem, oferują jakąś pomoc, ale oczywiście z drugiej strony chcą uzyskać jakieś dobro dla siebie. Niewątpliwie takim dobrym dla siebie, dla dwóch panów, którzy przyjęli zaproszenie do naszego studia, będzie z pewnością satysfakcja tego, że obserwują panowie wielki rozwój medycyny ratunkowej z punktu widzenia i medycyny przedszpitalnej Stanów Nagłych z punktu widzenia edukacji. Panowie, którzy są dzisiaj z nami, panowie, ale uśmiechnijcie się bardzo. Pan Bartosz Świątek i pan Kamil Surdyk. Witam Cię, Kamil. Dzień dobry, witam, cześć. Cześć. I jest Bartek z nami. Z Bartkiem się już znamy od długiego czasu. Dzień dobry, również witam Cię, Jacku. Ekstra. To jak będziemy odpowiadać, to bardzo prosiłbym, żeby ten mikrofon sobie wędrował. Drodzy Państwo, Bartek i Kamil są przedstawicielami sponsora Lardar Medical Poland, którzy są na konferencji już nie pierwszej w ostatnim czasie, ale są bardzo regularnie w różnych miejscach. Pokazujecie się nie tylko z punktu widzenia logo, który jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych logotypów na świecie, jeśli chodzi o kwestie związane z prewencją, edukacją pierwszej pomocy, ale też z punktu widzenia biznesowego jest to bardzo rozpoznawalna marka. Więc może zaczniemy od Bartka, tak na początek, bo my żeśmy się poznali w Grudziądzu, kiedy ze swoim stanowiskiem, ze standem żeście stali, mieliśmy okazję się poznać, porozmawiać. Jakaś tam chemia zadziałała, bo tematów było mnóstwo. Jestem za to bardzo wdzięczny i cieszę się, że jesteś z nami po raz kolejny. Również bardzo Ci dziękuję. Troszkę wyżej mikrofon, proszę. Znaczy, jeżeli chodzi o to logo, no staramy się, żebyśmy byli na tych imprezach, żebyśmy pokazywali gdzieś tą naszą markę, podążamy za tym środowiskiem ratowniczym. No i jest to trochę wynikiem jakby zainteresowania, jeżeli chodzi o naszą firmę, tak? Tutaj medycyna ratunkowa, przedszpitalna, no jest to gdzieś tam bardzo mocny temat w Lerdalu, bardzo duży nacisk na to kładziemy, no i gdzieś tam ta strategia globalna tutaj powoduje, że na tych imprezach bywamy regularnie, przynajmniej staramy się. Z tego miejsca od razu mówię, że nie zawsze jesteśmy, czasami musimy odmówić, także jeżeli gdzieś nie docieramy, to proszę gdzieś tam pamiętać o tym, że czasami po prostu nasze kalendarze nie pozwalają na wyjazd, czasami te imprezy są w tym samym momencie. No i musimy gdzieś tam obrać jakiś priorytet, gdzieś tam pojechać w inne miejsce, także tutaj od razu przepraszamy wszystkich, do których nie dotarliśmy, no i dziękujemy za wszystkie zaproszenia na te imprezy. Ale widzisz, ja myślę, że to jest taka trochę klęska urodzaju. To dobrze, że tak jest, bo nie stać się w stanie być wszędzie. Kiedyś naszym gościem był Michał Żyła, którego pozdrawiamy bardzo serdecznie, który opowiadał o marce, o produktach. O tym dzisiaj mówić nie będziemy, ale no właśnie przez to, że jest bardzo dużo imprez, bardzo dużo wydarzeń, które się dzieją w Polsce, czyli to nawet nie z punktu widzenia biznesowego, ale takiej zmiany też świadomości edukacji w pierwszej pomocy jest chyba na rękę nam, prawda? Myślę, że pandemia jakby może skutkiem oczywiście negatywnego wydarzenia, jakie gdzieś tam nastąpiło w ostatnim czasie, efektem tego jest, że ten rynek trochę odbił w górę, bardzo duży nacisk jest na te spotkania. Być może brak tych spotkań w czasie pandemii spowodował, że potem jak tylko mogliśmy, to wróciliśmy z taką intensywnością, jeżeli chodzi o konferencje, o warsztaty, o wyjazdy. Także tutaj na pewno widzimy, że tych konferencji jest mnóstwo, jest generalnie bardzo dużo i szczególnie tutaj w medycynie ratunkowej jest klęska urodzaju. Nie ma co ukrywać, że jeżeli chodzi o moją osobę,
ciężko trafić taki weekend, żebym był w domu w ostatnim czasie. Także jest to jakiś tam minus dla mojej rodziny, dla moich bliskich na pewno, ale jeżeli chodzi o tutaj spotkania ze świetnymi ludźmi, przez te lata pracy już poznałem tylu wspaniałych ludzi, jeżeli chodzi o środowisko medyczne, że też ja nie traktuję tych spotkań jak z klientami. To są spotkania już ze znajomymi, z kolegami, z pracownikami, z różnymi ludźmi, których mógłbym już nawet tytułować mianem przyjaciół. Także naprawdę to są super relacje, oprócz jakby samej sfery medycznej. Także bardzo chętnie na tę konferencję wyjeżdżam, tylko tak jak mówię, rodzina nie jest fanem niektórych wyjazdów, także tutaj gdzieś tam troszkę cierpią, ale myślę, że troszkę zima spowoduje, że się uspokoi, będzie też taki martwy okres. Jasne. Wakacje też były gdzieś tam mniej intensywne, ale nawet wakacje w tym roku pojawiały się konferencje, co z reguły nie następowało w poprzednich latach. Kamil, ty w Lardal jesteś od niedawna, jesteś członkiem zespołu od krótkiego czasu. Masz background z medycyną stanów nagłych dosyć mocny, bo służyłeś, mogę powiedzieć oficjalnie, gdzie pracowałeś. Kamil był członkiem Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, tak więc doświadczenia związane z technikami ratunkowymi, ze stanami nagłymi z pewnością są te elementy, te obszary bardzo znane, ale też obecnie studiujesz ratownictwo medyczne. Tak, dokładnie. Natomiast tutaj w tym, o czym mówię, że ja niedługo pracuję, to pracuję tak dokładnie, jakby nie patrzeć, to w sumie w dniu dzisiejszym minie rok. Odkąd zatrudniłem się w Lerdalu. Czyli to nie jest To aż jest taki taki świeżak roczek, zupełnie. taki roczek. To kiedy impreza urodzinowa? Drugiego zrobimy, bo to poniedziałek. Dobra, w poniedziałek Kamil zapraszam na zaprasza. torta, dokładnie. Będzie impreza. Gdzie ta impreza? U nas Ulica Ochotnicza, Ulica Ochotnicza. Także Katowice. jak jeszcze będziesz, to zapraszam. W poniedziałek już muszę wracać do Osla, ale obiecuję, że zrobimy after party. Jasne. Kamil, pytanie do ciebie, bo jakbyśmy dzisiaj w tym naszym krótkim wystąpieniu chciałbym, żebyśmy się zastanowili, czy tak naprawdę my potrzebujemy w medycynie stanów nagłych fantomy, niskiej wierności, wysokiej, tych wszystkich spraw symulacyjnych. Ty jako ratownik przyszły medyczny, ale goprowiec, człowiek, który widział już wiele, jakbyś mógł tak od praktycznej strony powiedzieć, co daje trening, co daje takie narzędzie jak fantom, jak urządzenie, jak te wszystkie narzędzia, którymi się posługujemy w procesie treningu i edukacji. Ja myślę, że te podstawowe fantomy do nauki udzielania pierwszej pomocy są niezbędne do tego, aby każda osoba, która chce udzielić pomocy osobie, która tej pomocy potrzebuje, jest niezbędny do tego, aby nauczyć się, nabyć tą wiedzę i umiejętności przede wszystkim, aby tą pomoc nieść jak najlepiej, bo tak naprawdę tylko i wyłącznie przez powtarzalność, przez ćwiczenie i przez manualne powtarzanie czynności związanych z udzielaniem pierwszej pomocy jesteśmy w stanie wtedy, kiedy mamy wysoki poziom stresu, kiedy udzielamy tej pomocy, zrobić to w prawidłowy i jak najlepszy sposób. Na ćwiczeniach działamy sobie na 100%, a w realnych działaniach, kiedy dochodzi stres, warunki atmosferyczne czy wiele innych aspektów, to ta nasza efektywność może troszeczkę spaść. Dlatego w działaniach treningowych i szkoleniowych staramy się robić wszystko na 100, nawet na 110%, żeby to później gdzieś tam nam zaprocentowało w sytuacji, kiedy udzielamy tej pomocy w realnych warunkach. Bartek, na twoim logo w języku angielskim napisane jest Helping Saves Lives, czyli pomagamy ratować życia, bo nie tylko jedno. Swoje ile lat jesteś? W lutym będzie to już 8 lat. 8 lat, dobrze, czyli dobrze aktualnie. pamiętałem. Czyli coś możesz do tej definicji dołożyć od siebie, bo tak jest. W Lerdalu zawsze podkreślamy, i to jakby tu płynie prosto z centrali, że podkreślamy to słowo pomagamy, tak? Ono jest kluczowe. My nie chcemy tutaj wcielać się w rolę medyków i ratować te istnienia. Od tego mamy tutaj wspaniały personel medyczny w Polsce. My chcemy dostarczać narzędzia, żeby wspierać jakby medyków w tych działaniach, żeby wspierać ich pod kątem szkoleń, pod kątem rozwoju. Także mówimy tutaj o szkoleniach z tego, jak prowadzić te zajęcia, jak uczyć. No i oczywiście też szkolenia produktowe stricte z obsługi naszych sprzętów. Także staramy się dostarczać tutaj jakby narzędzie do tego, żeby środowisko medyczne już wiedziało, co z tym zrobić dalej, czyli kształciło przyszłych medyków. Także oczywiście nie mówimy tylko o środowisku medycznym, bo mówimy też o pierwszej pomocy wśród osób cywilnych, tak? Wśród
wśród zwykłych Polaków, bo myślę, że temat jest tutaj jeszcze dużo do zrobienia w Polsce pod tym kątem. Jest oczywiście coraz lepiej, no ale chcielibyśmy przyjmować gdzieś tam wzorce z innych krajów, gdzie ta efektywność tej pierwszej pomocy no jest na dużo wyższym poziomie. Także chcielibyśmy przełożyć gdzieś tam doświadczenia z innych krajów, gdzie faktycznie udało się te rezultaty jeszcze podnieść w górę. No stąd gdzieś pracujemy cały czas nad różnymi rozwiązaniami, które mają sprawić, że te sprzęty mają być przede wszystkim dostępne, mają być przystępne, mają być wszędzie dosłownie. Od szkół podstawowych po uczelnie wyższe, tak, po kierunki medyczne. Chcielibyśmy, żeby nawet dzieci już rozpoczynały swoją edukację z pierwszą pomocą. Tak? Szeroko pojętą oczywiście, bo nie mówimy tylko o samym fantomie, tylko o całej sytuacji, takim zdarzeniu, żeby dzieci były jakby poinformowane, wiedziały, jak mają się zachować w takiej sytuacji kryzysowej w domu, gdzie stanie się krzywda komuś bliskiemu. Tak? Więc w tym momencie myślę, że tutaj jakby ta praca od podstaw to jest klucz. Kamil, a jak ty tak się zapatrujesz właśnie na level wyżej, kiedy widzisz, tu mówimy o BLS, mówimy o tym poziomie basic, mamy oprzyrządowanie, mamy sprzęt, a kiedy tak sobie myślisz, no naturalną konsekwencją wejścia na wyższy poziom jest coś bardziej zaawansowanego. Czy ta właśnie symulacja wysokiej wierności rzeczywiście oddaje te stany nagłe, z którymi ty żeś się spotykał w GOPR-ze i teraz widzisz to w twojej uczelni, uczycie się tego, analizujecie przypadki, czy właśnie te symulatory wysokiej wierności oddające sytuację rzeczywiście bardzo mocno pomagają i czy to jest tylko i wyłącznie, no może marketing, no może jakaś taka sytuacja inna. Jak na to patrzysz jako praktyk? No bo tak jak powiedziałeś, dopiero od roku w Larda, no ale przede wszystkim jako ratownik. No to tak z mojego punktu widzenia, to jeżeli chodzi o te wyższe już symulacje medyczne, gdzie mamy ten symulator wysokiej wierności, no to jest to o tyle istotne, że musimy pamiętać o tym, że jednak w momencie, kiedy nabywamy tą wiedzę i umiejętności, no to na początku gdzieś te nasze skille są na tyle niskie, że praca z takim pacjentem realnym może być dość niekomfortowa dla osoby, która jest nieobyta z procedurami, bo wiadomo, można sobie otworzyć książkę, przeczytać procedury, nauczyć się ich, ale w momencie, kiedy przeczytamy je sobie z kartki i później musimy zastosować na żywym organizmie, no to może być to dość mocno stresujące, co niekoniecznie będzie z dobrym skutkiem dla tego naszego ratowanego. Dlatego te symulacje medyczne pozwalają nam tutaj z teorii przekuć to w praktykę, a później z biegiem czasu zmieniamy tylko ten symulator na prawdziwego pacjenta, gdzie myślę z dużym skutkiem dla każdego tutaj w tej sytuacji jest to rozwijające i pozwala na to, aby przede wszystkim oswoić się i mieć taką możliwość podejścia do pacjenta realnego z takim spokojem w głowie. Bartek, ile razy w twojej karierze w Lardal Medical Poland utwierdziłeś się w przekonaniu, że tworzenie zarówno zaplecza do szkolenia na poziomie basic, czyli tego wszystkiego, co jest prostotą, ale bardzo ważną, bo każda pętla ratunkowa zaawansowana musi być poprzedzona BLS-em. Ile razy się utwierdziłeś w przekonaniu, że zarówno poziom Advanced i BLS, z którego korzystali uczniowie, studenci, centra symulacji, przynosił efekt realnie, gdzie ktoś tobie powiedział: Panie Bartku, tak, byłem na takim treningu, pracowałem na waszym albo na innej firmie, urządzeniu i to mi nabiło, tak my to mówimy kolokwialnie, rękę i czułem się spokojnie i bezpiecznie, o czym to powiedział przed chwilą Kamil. Miałeś takie sytuacje, czy raczej nie? Miałem wielokrotnie takie sytuacje. No najprostszy przykład, taki nawet dość świeży, to są mistrzostwa w ratownictwie, które odbywały się we Wrocławiu. Tak? Nie bez przypadku jest to, że w momencie, kiedy porozmawiamy z uczestnikami, którzy gdzieś tam lądują na tym pudle, którzy wygrywają, te zespoły, które wygrywają te zawody, bardzo często w rozmowie wychodzi, że tutaj nie ma przypadku. To są osoby, które przygotowują się, które ćwiczą regularnie na fantomach, właśnie na fantomach. Oczywiście zdobywają też tą wiedzę w warunkach jakby bojowych w systemie opieki, ale również przygotowują się do takich zawodów na fantomach. I mówimy tutaj zarówno o już zawodowych ratownikach, jak również o studentach, bo takie imprezy również są organizowane. Zawody symulacyjne, coraz bardziej popularna sprawa, jeżeli chodzi o polskie środowisko. I tutaj również uczelnie, które
wyposażają się w takie sprzęty, no dostarczają naprawdę wykwalifikowanych studentów z dużą wiedzą na tych zawodach. I to bardzo widać, kto jak długo faktycznie ćwiczy na tym sprzęcie. Te scenki, które są odgrywane, te symulacje gdzieś tam stwarzane, gdzieś tam warunki odzwierciedlenia jakichś realnych sytuacji, no wychodzą tutaj jakby te warunki symulacyjne, że faktycznie jest rezultat, że to przynosi efekt. Także tutaj no, bardzo dużo takich imprez jest organizowanych, będzie pewnie coraz więcej, także efekt jest widoczny gołym okiem. Pytanie otwarte do Was. Firma Lardal, której siedziba główna jest w Stavanger w Norwegii, w zachodniej części Norwegii, to duża firma korporacyjna, można przyjąć takie stwierdzenie, 1400 pracowników, jeżeli dobrze pamiętam. Czy kiedy patrzycie na rynki w Stanach Zjednoczonych, Europa, Azja, bo tak ten obszar działania Lardal jest poukładany, mamy się czego wstydzić, panowie, jeśli chodzi o ilość sprzętu, który mamy w Polsce, mamy się czego wstydzić, jeśli chodzi o poziom świadomości związany z tym, że zarówno fantomy niskiej wierności i tej wysokiej są wykorzystywane, czy jakbyście nas mogli, Polaków, w system polskiej edukacji wstawić jakąś cyfrę od 0 do 10. 10 to najlepiej, a 0 no to tak trochę gorzej. To gdzie byście mogli nas upracować? Jeżeli chodzi o taką ocenę, na pewno 10 oznaczałoby, że jest już świetnie, a zawsze jest coś do poprawy, ale jeżeli chodzi o sprzęt, uważam, że jesteśmy tutaj bardzo mocno. Jeżeli chodzi o tę symulację, bardzo dużo nakładów finansowych gdzieś tam jednak zostało zainwestowanych w ten sprzęt, bardzo dużo szkoleń, bardzo dużo medyków zaangażowanych w powstawanie centrów symulacji na różnych kierunkach, na różnych wydziałach, na różnych uczelniach przekroju całego kraju. I wydaje mi się, że nie mamy, wręcz często reaguję trochę ze złością, nawet gdzieś tam w głębi, jak słyszę od Polaków, którzy mówią, że jeszcze daleko, jeszcze tyle długości, taki dystans, chcieliby, pewnie mamy wszystko stare i tak dalej. Absolutnie tak nie jest. Mamy nowoczesne, bardzo mocno wyposażone centra symulacji, bardzo duże, mnóstwo sprzętu, zarówno szkoleniowego, medycznego. Naprawdę tutaj mamy bardzo silne narzędzie, także trzeba je tylko wykorzystywać i tutaj jak najbardziej. Myślę, że wracając do tej oceny, ja bym już gdzieś tam nawet postawił ocenę na poziomie 8. To jest dużo. To jest dużo. Oczywiście jest jeszcze trochę do zrobienia, chcielibyśmy iść w górę, no ale zostawiam na to miejsce. Jasna sprawa, to nadal 2. A z BLS-em jest podobnie? Bo tu Bartek powiedział dużo o centrach symulacji, zaawansowanych procedurach. Wspomnieliśmy centrum w Zabrzu, centrum symulacyjne, oglądałem to miejsce rewelacja. Z BLS-em jest podobnie? Podzielisz takie zdanie, że też nie mamy się czego wstydzić i jesteśmy dosyć wysoko? Czy może tu jest Jak najbardziej. Tutaj w tym przypadku naszego BLS-a też jest coraz lepiej. Wiadomo, tak jak Bartek powiedział, że cały czas jest coś, nad czym można pracować. Bo tak naprawdę jak chcemy się rozwijać, to zawsze znajdziemy miejsce albo jakąś niszę, gdzie coś zawsze można poprawić. Tak samo jest z tym BLS-em. Jest coraz lepiej, coraz większa dostępność jest tego sprzętu, coraz więcej szkoleń, coraz więcej możliwości rozwoju i posiadania wiedzy, czy zdobycia wiedzy właśnie z zakresu udzielania tej pierwszej pomocy. Już nawet jak sobie spojrzymy na centra handlowe, czy na lotniska, czy też wszystkie miejsca takiej komunikacji zbiorczej, to gdzieś zawsze znajdziemy to AED, które jest takim nieodłącznym elementem udzielania tej pierwszej pomocy. Oczywiście. Także nie możemy o tym zapominać, że poza uciskaniem tej klatki piersiowej i samymi tutaj uciskami, to też mamy to AED, które też jest niezbędne i jest coraz łatwiej i coraz częściej dostępne i coraz łatwiej nam się tutaj tym posługiwać. Poproszę Łukasza, żeby podał nam ze stołu coś, co jest dla mnie bardzo ważne. Nawet nie dlatego, że to jest przedmiot, tylko dlatego, że to jest niesamowicie miła sytuacja. Kiedy robiliśmy odcinek jedno z tych pudełek, możesz podać, Łukaszu, kiedy robiliśmy odcinek z Michałem Żyłą o Lardal, kiedy ja w swojej ambicji pomyślałem sobie, tak, chcę pokazać norweską firmę w Entelive, bo jestem po prostu jej ogromnym, wielkim fanem. Do Stavanger nie mam wcale daleko, parę godzin motocyklem już się jest. I pamiętam, napisałem do Michała, czy zadzwoniłem, drodzy Państwo, i powiedziałem, wiesz co, byłoby fajnie, gdybyście może... Chciałem coś wyżebrać, drodzy Państwo, ja żebractwo uprawiam. Ale w słusznej sprawie. Tak, w słusznej sprawie. I kiedy wyobraźcie sobie Państwo, kiedy napisałem do Michała i do pani Anny Fuja, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, mam nadzieję, Pani Aniu, że ma Pani cudowny urlop, to Michał powiedział, dobra, to dostaniesz tutaj od nas urządzenia CPR Meter 2 z firmy Lardal, a mówię, ale jak?
tak, jest tu takie urządzenie, to myślę, że się przyda osobom. No i takich urządzeń dostaliśmy, drodzy Państwo, 5. Był konkurs został przygotowany przez współpracę z Michałem. Michał wymyślił odpowiednie pytania konkursowe i w trakcie naszej audycji 5 osób otrzymało takie urządzenie. Chciałem z tego miejsca, z tego tytułu podziękować Wam, panowie, jako firmie Lardal Medical Poland i Waszej całej ekipie, żeście obdarzyli nas takim też zaufaniem Nordic Strigget Life, gdzie przekazaliście te urządzenia. Te urządzenia są kosztowne i uważam, że przekazanie ich 5, a dzisiaj bardzo dobra wiadomość, drodzy Państwo, za chwilkę powiem o niej, to jest w mojej ocenie bardzo duża inwestycja i bardzo się cieszę, że uskuteczniliście te inwestycje w naszym kierunku. Tak więc bardzo Wam dziękuję i podzielę się z Wami taką historią, drodzy Państwo, widzowie, Panom już mówiłem. Jeden z kolegów, który wygrał w konkursie to urządzenie, który odpowiedział prawidłowo na pytanie zadane przez Michała, otrzymał to urządzenie na paczkomat, na urządzenie, gdzie można wysłać przesyłkę. Jadąc na nocny dyżur czy na popołudniowy, odebrał to z paczkomatu i pierwszy wyjazd, jaki mieli, pojechali do NZK i zabrał to z sobą urządzenie, no i wykorzystywali. Ja nie chcę wchodzić dalej, czy tam była taka, a nie inna sytuacja z pacjentem, ale nie bywali się tego zrobić i zabrali z sobą i wyćwiczyli na początku już otrzymania tego, czy posiadania tego urządzenia. Tak więc panowie, na Wasze ręce, na Wasze lardalowskie przedstawicielstwo, bardzo Wam za to dziękuję. Jak będziecie się widzieli z panią Anią, to wyściskajcie koniecznie. Michała już ściskałem, robiliśmy sobie wspólne pamiątkowe zdjęcie. Bardzo Wam za to dziękuję. Cała przyjemność po naszej stronie naprawdę jest. Ekstra. A dobra wiadomość jest taka, że moje żebractwo przynosi nadal efekty i drodzy Państwo, 3 takie urządzenia otrzymaliśmy od firmy Lardal, za co jestem niezmiernie wdzięczny. Może już nie dzisiaj, bo może czas nas goni, to bardzo chciałem powiedzieć, ale zapewniam Państwa, że wkrótce na naszym profilu przedstawimy Państwu kolejne szczegóły naszej zabawy, w jaki sposób będzie można takie coś zdobyć. Myślę, że to będzie fajna frajda. Mam nadzieję, że nie tylko dla nas, ale dla Lardal Medical Poland. Chcielibyśmy w ogóle w przyszłości, żeby to urządzenie znalazło się w tych szafeczkach z AED również. Aha. To jest gdzieś tam nasza wizja, uważamy, że ono jest tam potrzebne, że mogłoby przynieść naprawdę wiele dobrego, jeżeli chodzi o te uciśnięcia klatki piersiowej, szczególnie w kontekście zwykłych Polaków, którzy nie wszyscy są wyszkoleni w zakresie pierwszej pomocy, a to urządzenie sprawia, że jesteśmy w stanie wiele rzeczy wykonać lepiej, jeżeli chodzi o uciskanie tej klatki. Jesteśmy w stanie cały czas analizować te uciśnięcia. Naprawdę, jestem pod ogromnym wrażeniem. Wróciłem z Katowic z takim bananem jeszcze, jak Bartek to przywiózł i tu postawił i jest to naprawdę, rzadko nie wiem, drodzy Państwo, kiedy coś powiedzieć, ale faktycznie to jest ten moment. Napisaliście Państwo do nas pozdrowienia, jest Łukasz Rej. Łukasz, pozdrawiam Ciebie. Łukasz podszedł do mnie w Krakowie, chciał przybić 5 nurliskową, zrobić zdjęcie, to było bardzo miłe. Jest studentem, jest ratownikiem medycznym, za chwilkę studentem pielęgniarstwa. Jest Ewa Mol dzisiaj z nami, jest Nadal Sikor z WIR Softmed Center, tak więc to są takie osoby, które do nas zaglądają. Jest pan Szymon Kozłowski, który gratuluje, drodzy panowie, Wam, firmie, upgrade'u, a w zasadzie nowej linii kultowej Little Ann. Pytania, dlaczego nie są one jeszcze dostępne w Polsce i jeżeli macie taką wiedzę i macie dane, kiedy będą one właśnie dostępne, czy planowana jest również wersja junior? To jeśli jesteście w stanie na takie pytanie odpowiedzieć, to bardzo proszę. Jeżeli chodzi o wersję junior, na tą chwilę nie mamy takich informacji. Być może nie są one nam po prostu udzielane, czasami dowiadujemy się na późniejszym etapie, aczkolwiek z informacji przynajmniej, które ja posiadam, nie mamy na razie takich planów. Jeżeli chodzi o dostępność, powinna się ona unormować tak naprawdę już przed końcem roku w całej Europie, także tutaj jest to kwestia tygodni, nie mamy konkretnego terminu, ale spodziewamy się, że to jest kwestia kilku najbliższych tygodni, sprzęt będzie dostępny w Polsce. Pamiętajmy, że oprócz samej nowej serii Phantomów Little N w opakowaniu zbiorczym, 6-paku tak zwanym, pojawia się też nowe AED, to jest gdzieś tam trochę innowacyjny produkt i on już jest dostępny. Mówimy o sprzęcie oczywiście stricte szkoleniowym, jest to defibrylator szkoleniowy, który nie wymaga żadnego pilota, sterujemy aplikacją dokładnie tą samą, którą będziemy sterowali tym naszym zestawem 6 manekinów Little N i ten cały zestaw pozwala nam sterować 6 defibrylatorami równocześnie.
oczywiście z językiem polskim. Ale to będzie frajda, tak, na takim trening pójść i takie szkolenie przejść. To jest coś niesamowitego. Masowe szkolenia aż czekają. Wyścig karetek, o którym często mówi Mirela Motyka, którą bardzo pozdrawiam, pracuje również na produktach waszej firmy, zawsze mówi, że ten wyścig karetek to jest taki niesamowity. Kamil, coś chciałeś dodać, bo widziałem, aż normalnie zagotowało się. Też tym żyjemy, tak. Ja jako handlowiec nie mogę się doczekać chyba bardziej niż klienci. Ale to jest niesamowite, bo ty jesteś z wykształcenia inżynierem, gdzie ścisłowcem potrzebujesz danych, pewne rzeczy, ale kiedy ty mówisz o tych sprawach ratowania życia, to Bo ja normalnie tym żyję, wchodzi w naprawdę. ciebie jakiś ratowniczy potwór. Ja myślę, że nie wiem, być może wiele osób ze środowiska tak ma, ale w momencie, kiedy ja czytam jakąś opowieść, że jakieś dziecko wezwało pierwszą pomoc, pomogło swojej babci i tak dalej, z dyspozytorką rozmawiając, 5-latka poinformowała, że babci coś się stało. Mnie takie sytuacje bardzo budują, mnie od razu dosłownie łezka od razu gdzieś tam się uroni, mówię, no miód na moje serce, naprawdę. To jest efekt, taki uboczny trochę tej mojej pracy, tak? Bo pytałeś o te efekty, czy je widzimy. No właśnie są takie sytuacje, kiedy budują, bo to nie chodzi tylko o ten sprzęt, ale o cały system, żeby to funkcjonowało. Także ja naprawdę żyję tym tematem i tak już zdradzając, ciągle biję się z myślą, czy jednak nie uda się na jakieś studia medyczne. Nie wymaga tego ode mnie praca, absolutnie pracodawca mnie do tego nie zmusza. Ale bije się z Słuchaj, ale takimi jesteś w myślami. takim towarzystwie, w takim środowisku, wybierz Łódź, Warszawa, Znam to Wrocław. uczenie, ale nie chciałbym mieć żadnego handicapu, od razu dodaję. Absolutnie nie chciałbym, bo ja po prostu chciałbym tam pójść dla wiedzy, nie dla dokumentu. Tak? Napiszcie w komentarzach, jaka będzie najlepsza uczelnia dla was. Jestem z Katowic. I oddaję Ci, Kamil, bo się chciałeś coś dodać. Proszę bardzo, Kamil. Tak, ja tak chciałem dodać w temacie tych naszych 6-paków, bo tutaj pewnie każdy. Mówimy o urządzeniach do o tych edukacji, tak? Dokładnie, bo tutaj pewnie każdy, kto prowadzi szkolenia i prowadzi te szkolenia z większą ilością sprzętu, wie, jak bardzo kłopotliwym elementem jest zapakowanie tych wszystkich Tak. anek do samochodu. A w przypadku tego 6-paku nam gdzieś ten problem zniknie i nam pozwoli tak to troszeczkę usprawnić, i to logistyka organizacji kursu będzie po prostu dużo łatwiejsza, co jest takie, myślę, Ja jeszcze dodam, że interesujące. nasi pierwsi klienci już przymierzali walizkę do samochodu. Tak, już powstają zamówienia samochodów na przyszłość, będą one mniejsze. No i myślę, że to też jest jakby pozytywny aspekt. Czasami o tym nie myślimy, ale generalnie mniejszy samochód, mniejsze spalanie, być może mniejsza waga tego samochodu, być może więcej manekinów jesteśmy w stanie dostarczyć na szkolenie. No, są tutaj gdzieś tam plusy. No już sama wygoda tego ratownika, który prowadzi te szkolenia, także myślę, że to jest dość istotny aspekt, także również pod kątem tej ekologii. Ja dodam tak, drodzy Państwo, na zakończenie może to takie moje własne podsumowanie, że tak jak rozmawialiśmy o takich rozwiązaniach CPR, ten urządzenie, które jakby dba o jakość wykonywania prawidłowego ucisku klatki piersiowej, tutaj Bartek powiedział, że byłoby cudownie, że byłoby to w każdej apteczce, to mi się marzy, żeby w każdym z nowym sprzedawanym samochodzie, szczególnie w pojazdach elektrycznych, było sprzedawane ten samochód z urządzeniem AED na wyposażeniu. To takie dodatkowe źródło energii, więc... I ja myślę, że to jest nawet możliwe technologicznie. Bardzo możliwe, widzę panie inżynierze, prawda? Ja widzę na to szansę. Prawda? Mówimy Podjechać o marką urządzeniach, daną. które generują tak dużą energię, więc Prawda? Parę jouli przecież można byłoby wykombinować. Na pewno. Czekamy na pierwszy. Sprzedajemy pojazd i on ma od razu onboard AED. Krzyczymy do Volvo, pionierzy. Pionierzy, Volvo jest parę marek, tak więc biznesowe spotkanie dzisiaj wieczorem jeszcze pewnie będzie miało miejsce, taki networking, będziemy wymieniać swoje doświadczenia związane z pomysłami, które są implementowane między innymi w firmie Lardal Medical Poland. Jestem niezmiernie wdzięczny Bartoszowi Świątkowi, Kamilowi Surdykowi za to, że przyjęli zaproszenie. Panowie, dziękuję za wasz czas, za wasze zaangażowanie i poświęcenie. I teraz, drodzy Państwo, nie uciekajcie jeszcze, ja tylko poinformuję, że o godzinie około 16:40 będziemy prowadzić dla Państwa stream anglojęzyczny, bardzo ciekawy, który będzie dotyczył wystąpienia 3 panów. Jeden pan z Metropolitańskiego Uniwersytetu w Oslo, drugi i to będzie Morten Bakkerud, i Nottingham będzie Karl Webster, i będzie z East Midlands Ambulance Service pan Kacper Sumera, i myślę, że tutaj będą bardzo ciekawe prelekcje i te byśmy chcieli Państwu pokazać, te chcielibyśmy dla Państwa streamować na kanale NT Live, więc zapraszam, udostępnijcie wydarzenia.
Cieszcie się obecnością takich wspaniałych gości na piątych Śląskich Dniach Medycyny Stanów Nagłych. Ja panom bardzo serdecznie dziękuję. Machamy do wszystkich bardzo ciepło i widzimy się już za jakieś kilkadziesiąt minut na streamie z auli głównej pięknego hotelu Stok. Serdecznie pozdrawiamy. Do zobaczenia i do usłyszenia. Dziękujemy.